Witajcie kochani, kolejny epizod rozpoczniemy ucztą od tajwańskiej wersji pułkownika Sandersa. Zdecydowałem się Wam pokazać ten posiłek, bo jest to wyjątkowa pozycja w menu KFC. No i muszę się przyznać, że jadłem już wczoraj, ale jako że jestem profesjonalistą w tym co robię, postanowiłem zjeść to jeszcze raz specjalnie dla Was. Miejsce też jest nie byle jakie, bo wybrałem do tego park jakiegoś bardzo poważnego zawodnika. Nie mam pojęcia, kim on jest, ale wygląda poważnie. Wygląda co najmniej tak poważnie jak dzisiejsze zadanie. Dzisiaj udam się do prawdopodobnie najbardziej niebezpiecznego miejsca w Tajpej. W związku z tym, że przestępczość tutaj praktycznie nie istnieje i z tego co się dowiedziałem od ludzi, których tutaj poznałem, no to tak bardzo się tutaj nic nie dzieje, że w wiadomościach pojawia się na przykład to, że ktoś źle zaparkował, albo że sąsiedzi od miesięcy kłócą się o to, że ktoś stawia krzesło za blisko czyjegoś domu i to trafia do newsów. Więc prawdopodobnie największym niebezpieczeństwem podczas mojego pobytu w Tajpej będzie nie wydać pieniędzy w miejscu, do którego Was zaraz zabiorę. A jest to miejsce, które znalazłem przypadkiem, jak zresztą praktycznie każdą rzecz, którą tutaj znajduję, bo przyjechałem tutaj totalnie bez planu. No i wczoraj znalazłem sobie na mapce w Google'ach sklep DJI, bo chciałem sobie dokupić właśnie do Pocketa trójki przystawkę do szyby, która przyda mi się już za 3 dni. Zobaczycie w kolejnych odcinkach do czego i dlaczego. No więc udałem się w to miejsce, gdzie na mapie pokazywało mi, że jest sklep DJI i trafiłem do czegoś takiego, jak w poprzednim odcinku pokazywałem Wam ulicę dla fotografów, no to tam trafiłem na ulicę dla każdego, kto chciałby sobie kupić jakieś akcesorium do telefonu lub komputer lub coś dla gamerów, ale myślałem, że to tyle. Skojarzyło mi się to z takimi giełdami, jakie mieliśmy w Polsce, gdzie jest po prostu mnóstwo sklepów, jakieś jedzenie, kiełbasa pomiędzy tym. Tylko okazało się, że tam obok jest jeszcze taki bardzo specyficzny supermarket 9-piętrowy. Ale właśnie zaraz Wam go pokażę, więc a resztę omówimy sobie już na miejscu. A wracając do kluczowej kwestii, dla której się tu spotkaliśmy, to tą jakże wyjątkową pozycją z KFC w Tajpej jest, moi drodzy, burger z oczywiście kawałkiem kurczaka, ale oprócz tego z krewetkami i ananasem. Teraz Wam pokażę, jak wygląda taki wspaniały secik w KFC w Tajpej. Mamy tutaj oczywiście frytki. Jest tutaj coś, co się nazywa egg tart. Jest skrzydełko. No i jest najważniejsza rzecz. Ja nie wiem, czy udało mi się w jednej ręce trzymać kamerę, a w drugiej rozpakować tego oto burgera i przy okazji się nie ubrudzić. Kochani, jak prezentuje się to arcydzieło? Kochani, to wszystko dla Was. Jest to absolutnie wspaniała kanapka. Myślę, że gdyby była u nas w KFC, to bywałbym tam zdecydowanie częściej. To znaczy ogólnie jeżdżąc gdzieś, nie stołuję się w fast foodach takich międzynarodowych, aczkolwiek uważam, że warto czasami pójść i zobaczyć, jakie są różnice kulturowe, nawet jeśli chodzi o fast food. No może chyba tylko na Filipinach znaczek McDonalda był jak Fata Morgana. Filipiny akurat pod względem jedzenia nie były jakoś szokujące, ale wszędzie indziej zawsze lokalne jedzenie. A to, co robię teraz, to bardziej ciekawostka, a także poświęcenie. Tutaj mają taki bardzo ciekawy sposób wekowania wszystkiego, co jest ekstra, bo jak idziecie gdzieś i bierzecie sobie napój na wynos, to Wam się nie wyleje. Ale jak nie macie tego potem czym otworzyć, to macie problem. Taki jak ja mam teraz. Great success. Także wiecie, kochani, koniecznie zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek, subskrypcję oczywiście. No i napiszcie w komentarzu, czy jesteście team pułkownik, czy team złote łuki. Muszę w ogóle powiedzieć, że jak na razie to jestem absolutnie zachwycony Tajwanem, ale jeżeli już na siłę miałbym się do czegoś przyczepić, to może to.
że jest tu bardzo mało koszy na śmieci. Po tym jak to zjem, to pewnie będę nosił ze sobą to pudełko przez następne pół godziny i szukał kosza. No ale nie dzisiaj, kochani. Dziś jest mój szczęśliwy dzień. Zresztą jak chyba każdy, odkąd przyjechałem na Tajwan. Otóż, moi drodzy, właśnie spotkałem śmietnik matkę. W Tajpej był tak duży problem ze śmieciami, że żeby go rozwiązać, wymyślono system, który działa trochę tak jak u nas kiedyś. Pewnie część z Was pamięta, część nie, taką firmę jak Family Frost. To były lody obwoźne, które jak przyjeżdżały na osiedle, to z głośników leciała melodyjka i wtedy wszyscy wiedzieli, że to już czas na lody. No to tutaj jest taki Family Frost, tylko ze śmieciami. A jak jedzie śmieciarka, to z głośnika leci muzyka klasyczna, a ludzie ustawiają się w linii, każdy ma swoje śmieci w ręce, no i wszyscy razem, kolektywnie idą wyjechać śmieci. Kochani, wiem, że napięcie rośnie. Już wprost nie możecie się doczekać tego przerażającego miejsca, które Wam pokażę, ale przechodząc koło tego miejsca nie mogłem się powstrzymać, żeby nie wstąpić tu na kawkę. Jestem w przepięknej japońskiej kawiarni. Ja teraz będę rozkoszować się tymże wspaniałym napojem, a Wy rozkoszujcie się widokiem. Tak milutko, że chciałem tylko na szybką kawkę, a się zasiedziałem z godzinę i prawie tam przysnąłem. No, więc czas ucieka, czas na wielkie emocje, na dreszcze, na strach, lęk. No i już, kochani, dotarliśmy. Zaczyna się prawdziwe piekło. Najbardziej niebezpieczna dla Twojego portfela dzielnica Tajpej. Mamy tu wszystko, od wszystkich możliwych gadżetów do telefonów, przez laptopy, centrum gamingowe, jedzenie, więcej rzeczy dla graczy, kolejne komputery, kolejne centrum gamingowe, mini baza PlayStation w połączeniu z kawiarnią, ale to kochani, to jest final boss. Niektórzy jeżdżą do faweli, niektórzy do Neapolu i do Scampi, by poczuć prawdziwy dreszcz emocji. A ja przyszedłem tutaj, by zmierzyć się z największym wrogiem człowieka, czyli z nim samym, bo dzisiaj postaram się nie wydać tu żadnych pieniędzy. Centrum handlowe ma 12 pięter. Pierwsze to rzeczy związane z telefonami komórkowymi, drugie to komputery, trzecie to fotografia i wideo, czwarte to sprzęt domowego użytku, piąte to muzyka, szóste to figurki anime i zabawki, siódme to w zasadzie to samo, ósme to restauracja, dziewiąte to restauracja, dziesiąte to kawiarnia, 11 to przestrzeń eventowa i 12 to jakaś wielofunkcyjna hala. Zaczynamy od piętra pierwszego, czyli są to komputery osobiste. Trochę nie tego się spodziewałem na komputerach osobistych, co nie znaczy, że nie jest to super. Ten bidon w kształcie moździerza wygląda zachęcająco. Królestwo foteli gamingowych. Bardzo proszę. Model prezydent.
Dobra, udało się przeżyć pierwsze. To na pewno będzie trudniejsze, bo to fotografia i filmowanie. Trzymajcie kciuki. Coś mi się wydaje, że oni i tak to podstępnie miksują, żebyś idąc po jedną rzecz i tak się nadział na przykład na jakiś wspaniały zestaw do grania w gry. No i akcesoria do wydruków, bardzo proszę. Stoisko Joby, no to już jest, to jest ryzykownie, bo taki nowy Gorilla Podzik by mi się przydał. Dlatego zaraz stąd spierdolę. Akcesoria do GoPro, proszę bardzo. Insta360. No wygląda tak, jakby wziąć po prostu nasze sklepy internetowe i umieścić je wszystkie w jednym miejscu. Akcesoria do filmowania i fotografowania telefonami. Odpowiednik feju na to, co teraz trzymam w ręce. To są chyba znowu akcesoria dla graczy. Albo nie wiem, co to jest. No i tutaj mamy lekką awarię. Leciutką. Bo mam słabość lekką do G-Shocków. To jest to zegarek, który miałem najdłużej. Rozstaliśmy się, jak byłem w Szanghaju i zostawiłem go pod prysznicem w hotelu. I chyba zaprzyjaźniła się z nim jedna ze sprzątaczek, bo już go nie znalazłem. Ale od tamtej pory, czyli od 7 lat, 7 albo 6 nie mam zegarka. A tutaj jeden mi się podoba, więc będę z tym walczył. Jest to wszystko, ale zobaczcie te małe, słodziutkie lampeczki. No i proszę bardzo, w takim centrum handlowym możecie sobie na przykład kupić gotowe stanowisko radiowo-podcastowe. Dobra, udało się. Najtrudniejsze piętro, tak myślę, mam nadzieję, za nami. To znaczy, jak znalazłem wczoraj to miejsce, to tak naprawdę doszedłem do drugiego, ale tak bardzo pobieżnie, nie patrzyłem wczoraj, co tutaj za bardzo było. No ale to i tak był maks. Teraz wchodzimy na piętro, na którym w ogóle nie byłem. Tutaj mamy ewidentnie piętro Euro, RTV i AGD. Tylko takie na gigantycznych sterydach. Ale tutaj to myślę, że mi nawet powieka nie drgnie, więc powinno być dosyć łatwo. Powinno być przynajmniej. Nawet nie wiedziałem, że Panasonic robi takie eleganckie fotele. Bardzo pouczający wyjazd. Kolejne piętro to anime i zabawki. A nie, jednak przepraszam, pomyliłem się. To piętro to dźwięk. I teraz wchodzimy do piekła.
To jest najlepsze centrum handlowe, w jakim byłem w życiu chyba. Piętro numer 6, czyli dalszy ciąg anime i zabawek. Dobra, idę sobie zrobić przerwę. Nie dźwignąłem tego na raz, niestety. No ogólnie nie jestem zbyt dużym fanem centrów handlowych i mój limit taki standardowy to jest, myślę, z pół godziny i zaczynam się męczyć. A przy tym, co tu się dzieje, to jest to o wiele bardziej intensywne doznanie niż zazwyczaj. Więc chwila przerwy i wracam dokończyć dzieła. Po krótkiej przerwie czas dokończyć to, co zaczęliśmy. A piętro 7, kolejne zabawki. Niesamowity jest ten sklep, to jest po prostu świątynia nerdów. Dobrze, że przyszedłem tutaj 3 godziny przed zamknięciem, bo tutaj myślę, że spokojnie można spędzić cały dzień. Piętro numer 8, opisywane jako restauracje tematyczne, części DIY i serwis. No i faktycznie jest serwis, ale po serwisie to Was nie będę oprowadzał. Idziemy na górę. Ostatnie piętro jest opisane, jest to piętro 9. Jest to piętro restauracyjne właśnie. Zobaczmy, co się je w świątyni nerdów. Okej, więc to by było chyba na tyle. Dalej wstęp już jest chyba jakiś specjalny, bo to są części specjalne, eventowe. Plus wejście pewnie na jakiś balkon widokowy, na który ja dzisiaj nie wejdę. No spodziewałem się po tym ostatnim piętrze, który był określany jako restauracje tematyczne, jakoś bardziej związane z tymi poprzednimi 2 piętrami, że będzie na przykład restauracja Ghibli albo z Dragon Balla, ale są to takie, powiedziałbym, klasyczne restauracje w tutejszym tego słowa znaczeniu. Więc nic zaskakującego, ale samo miejsce, myślę, że spokojnie można byłoby tu spędzić cały dzień. No i jest to jedna wielka świątynia dla nerdów. Jakby inaczej tego nie potrafię określić.我蒸汽本都这样吃。
Drodzy widzowie, to już koniec tego odcinka. Niestety przegrałem z tym centrum handlowym. Kupiłem tego oto Bruce'a Lee. Nie udał mi się ten challenge, żeby nie wydać tam żadnych pieniędzy i obawiam się, że jeszcze w ogóle przed powrotem do Polski będę musiał tam wrócić, ale na otarcie łez po tej porażce kupiłem sobie naleśnika z czekoladą i bananami, więc myślę, że jakoś to przeżyję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jakie to jest smaczne. Ale jest takie bardziej chrupiące niż naleśnikowe. No to teraz do zobaczenia w kolejnym odcinku.